No cześć siemaneczko, witajcie na kanale RGL Retro Gaming Laptop, z tej strony Michał, a dziś zajmiemy się kolejnym retro złomkiem. Dziś zajmiemy się hapekiem z ostatniego unboxingu od Piotra, a mianowicie tym takim dziwnym tworem, który na obudowie ma naklejkę Windows AMD Athlon XP, a tak naprawdę pod maską ma socket 754. Generalnie, no jedno z drugim trochę mi się wyklucza, no ale przyjrzymy się mu dzisiaj, spróbujemy go ogarnąć, spróbujemy doprowadzić go do porządku, tak ażeby dało się go odpalić, zainstalować system i zobaczyć, co tutaj jest i z czym go się je. A zanim do tego dojdzie, zobaczmy sobie, jak on jest zbudowany z zewnątrz. No i generalnie co tutaj możemy z nim ciekawego uczynić, ponieważ gdyż, no jak widzicie, w stanie jest średnim, może uda się to troszkę podratować. Zobaczymy. Nie przedłużając, spójrzmy. No i generalnie klapa naszego laptopa nie wygląda zbyt optymistycznie. Te wszystkie przetarcia, te rysy, to wszystko, co tutaj się na nim dzieje, świadczą o tym, że swoje biedak w życiu przeżył. No i generalnie tutaj przydałoby mu się jakieś delikatne odświeżenie, ale to tak naprawdę na koniec i pod warunkiem, że uda się go tutaj ogarnąć i odpalić. A co poza tą klapą tutaj mamy? No to już sobie patrzymy. Od lewej strony jadąc mamy złącze Casington Lock, mamy tutaj złącze PCMCIA. Tylko jedno, ponieważ na górze tutaj mamy już tylko i wyłącznie zaślepkę. Dlaczego tak? Nie wiem. Pewnie tutaj jest kwestia oszczędności. Pewnie to był jakiś mniej dopasiony model. Tutaj idąc dalej w stronę frontu mamy dwa porty USB i mamy tutaj nagrywarkę DVD Combo, coś co było mega popularne w tamtym okresie, czyli czytnik DVD z nagrywarką CD włącznie. Tutaj powyżej jest jeszcze zaślepka, która sugeruje, że w tych bardziej bogatych wersjach była tutaj jeszcze stacja dyskietek. Czy uda się kiedyś tutaj zamontować i dokupić, tego nie wiem. W zasadzie nie jest to dla mnie na ten moment żadnym priorytetem, bo tak naprawdę wpierw przydałoby się te bestie odpalić. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda od frontu. A od frontu wygląda to całkiem ciekawie. Same głośniki zajmują praktycznie cały front i są sygnowane logiem Harman Kardon, co świadczy o tym, że dźwięk z nich może być naprawdę całkiem sympatyczny. Ponadto oprócz samych maskownic głośników mamy tutaj 3 przyciski. Środkowy do załączenia bądź całkowitego wyciszenia dźwięku, lewy do przyciszenia oraz prawy do pogłaśniania tegoż właśnie dźwięku. Oprócz tych przycisków na froncie jeszcze tutaj mamy 3 diody, które nam sugerują od lewej załączenie laptopa, pracę dysku oraz ładowanie baterii. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam front, to by było tutaj na tyle. Jeżeli sobie przejdziemy na prawą stronę tego laptopa, no to możemy zobaczyć, że od lewej mamy gniazdo słuchawkowe, gniazdo na mikrofon, jeden port USB, zaślepkę, która sugeruje, że w większych, bardziej bogatych wersjach był tutaj jeszcze jeden port USB oraz tutaj mamy takie gniazdo, które tak naprawdę jest gniazdem jakiejś stacji dokującej, której oczywiście też tutaj w zestawie nie mamy. Poniżej jest wylot powietrza, mamy jeszcze złącze RJ45 oraz wyjście S-Video. Zajrzyjmy sobie jeszcze tutaj na tył, co tutaj się nam z tyłu konkretnego dzieje. No i tak od lewej mamy gniazdo zasilania, mamy tutaj dalej kolejny wywiew ciepłego powietrza, sugerujący, że mamy tutaj do czynienia z jakimś mocniejszym procesorem. Mamy tutaj jeszcze wyjście VGA, mamy wyjście LPT i mamy wejście na modem RJ11. I zasadniczo, jeżeli chodzi o porty w tym laptopie, to by było na tyle. Teraz zajrzyjmy sobie do środka i zobaczmy, jak to tutaj wygląda.
No i tak patrząc na środek, można dojść do wniosku, że jest bardzo dobrze zachowany. Jeżeli chodzi o plastiki, jeżeli chodzi o klawiaturę, tutaj naprawdę jest minimum jakiegokolwiek zużycia, co świadczy dobrze o poprzednim właścicielu, bądź tyle, że po prostu mało go używał. Jeżeli chodzi o samą specyfikację, no to jak już wcześniej wspomniałem, tutaj obudowa sugeruje, że mamy do czynienia z Athlonem XP oraz jakąś kartą graficzną od NVIDIA. Jeżeli chodzi o model, jest to HP Pavilion ZV5000 i generalnie tutaj specyfikacja internetowa sugeruje nam, że mamy do czynienia albo z jakimś Athlonem 64, albo z jakimś Celeronem od Intela. Co tutaj więc tak naprawdę jest, będziemy w stanie sprawdzić dopiero w momencie, kiedy uda się nam tego laptopa ewentualnie odpalić i skonfigurować. Jeżeli chodzi o same dodatkowe jeszcze przyciski, które się mieszczą na tej obudowie, no to mamy tutaj bardzo skromnie. Mamy przycisk Power. Oprócz przycisku Power mamy tutaj jeszcze 3 klawisze multimedialne i tak od lewej mamy klawisz, który nam tutaj odpala przeglądarkę zdjęć od Adobe według specyfikacji. Mamy przycisk środkowy, który nam odpala Media Playera. No i mamy przycisk, który nam odpala przeglądarkę internetową. Oprócz tych guzików mamy jeszcze jeden obok touchpada, który tak naprawdę załącza lub wyłącza nam wbudowany touchpad. Uważam, że to jest dość wygodne i fajne rozwiązanie. A jeżeli jesteśmy już przy fajnych rozwiązaniach, to dobrze by było wspomnieć, że w samym touchpadzie tutaj mamy taką fakturkę do przewijania. I tak naprawdę pomimo tego, że tutaj jest, oprócz tego, że tutaj jest zaznaczone miejsce do przewijania góra-dół stron internetowych, no to jeszcze sam touchpad ma tutaj taką fakturkę. Ja nie wiem, czy uda mi się to pokazać, ale to jest tak naprawdę, może tutaj lepiej widać. To jest tak naprawdę taka fakturka, takie wgłębienia tutaj są w touchpadzie. Bardzo fajnie to tutaj sugeruje, że jesteśmy już w polu samego przewijania stron i dość wygodnie pewnie się tym operuje. No i generalnie powiem Wam, że tutaj skończymy, a teraz może spójrzmy, jak on jest zbudowany od środka. No i cóż, spróbujemy go tutaj przywrócić do życia, jeżeli się uda. No i słuchajcie, co my tutaj mamy po zebraniu tego Paviliona? Tak naprawdę jest, no kurde, całkiem wesoło i całkiem ciekawie. Po pierwsze, no to sama płyta główna jest zbudowana dość konkretnie. Jeżeli się go uda odpalić i wszystko będzie działać, to mam nadzieję, że mocno go tutaj stestujemy i popróbujemy różnego rodzaju wariacje i konfiguracje, bo może być dość ciekawie. Jeżeli chodzi o samą płytę główną, no to od strony klawiatury mamy tutaj gniazdo pamięci DDR i gniazdo mini PCI. W mini PCI, no to wiadomo jak to w mini PCI. Ładujemy sobie jakąś Fifi Wi-Fi, kartę sieciową, bądź jakieś inne ustrojstwo typu TV Tuner. A na dzień dzisiejszy tak naprawdę nic, bo nic się tutaj specjalnie ładować nie opłaca, ale magia kryje się tak naprawdę po drugiej stronie. Mamy tutaj oczywiście dźwięk VIA, co nie powinno nas dziwić, bo to mniej więcej ta era. Mamy konektor dysku twardego, mamy gniazdo PCM-CIA, ale magia dzieje się im bliżej procesora, tym większa. Oczywiście drugie gniazdo DDR1, ale co najciekawsze w tym buildzie, mamy tutaj chipset Enforce 3 Go 150, czyli mobilną wersję chipsetu Enforce 3 albo Enforce 3 z wbudowanym GeForce'em Go 150. Nie wiem, pierwszy raz w życiu tak naprawdę widzę taki chipset i bardzo mocno bym sobie życzył, żeby udało się tego laptopa odpalić i stestować, ponieważ może być, tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo, bardzo ciekawie. A żeby było już w ogóle fajnie na dokładkę, pewnie już część z Was zauważyła, a jeżeli część nie zauważyła, to już tutaj pokazuję. Mamy tutaj jeszcze zewnętrzną kartę graficzną NVIDIA GeForce Go 420. Jest to
karta, która ma prawdopodobnie 32 MB pamięci RAM, która jest wbudowana tutaj w całym tym chipie. Jest to pamięć DDR o opóźnieniach 3,3 nanosekundy, czyli dokładnie, w zasadzie chyba nawet dokładnie ta sama, jaka była w naszym Radeonie 9600 z Acera z poprzednich odcinków. Generalnie, i to jeszcze nie koniec ciekawostek, jak zwróciliście uwagę, bądź też nie, sam laptop na obudowie ma naklejkę Athlon XP. Sam procesor, który jest tutaj zamontowany, sugeruje, że jest to jakiś Athlon. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj socket 754, można by przyjąć, że mamy tutaj do czynienia z Athlonem 64. Jeżeli chodzi o BIOS, pokazuje nam również Athlon XP. Generalnie całkiem dziwny ten procesor. Jeżeli popatrzymy na opis, no to datowany jest na rok 2001 i teoretycznie, przynajmniej z opisu, sugeruje nam, że jest to jakiś Athlon 3000. Także w ogóle o co chodzi? Teoretycznie nie mam zielonego pojęcia, co to za procek. Za chwilkę sobie spróbuję znaleźć w necie i sobie go jakoś szerzej omówimy. Natomiast no, nie jest to chyba jednak żaden 64-bitowy wariant, no bo jak sobie go przymierzymy do Athlona 64 3000+, którego mam tutaj w tej chwili w dłoni, no to już na sam strzał pierwszy widzimy, że jakkolwiek tutaj kondensatory, mamy rezystory, wszystko ułożone tak samo, tak rdzeń samego procesora jest o połowę mniejszy. Więc no cóż, bardzo ciekawi mnie, co to jest za procesor. Natomiast, żeby się tego dowiedzieć, no to musimy sobie to złożyć. A żeby sobie to złożyć, no to potrzebuję trochę czasu, żeby temu na złożenie poświęcić. Teraz jeszcze z rzeczy takich dość ciekawych. Sama płyta główna tutaj jest zbudowana, zamaskowana taką magnezową klatką. I zasadniczo wszystko tutaj fajnie by było, no z tą delikatną różnicą, że tutaj ta klatka przychodzi w ten sposób i sugeruje jednocześnie, że jest radiatorem dla naszego GeForce'a. Problem polega na tym, że albo producent zapomniał, albo no nie wiem, jak zdążyliście słusznie zauważyć, bądź też nie, nie ma tutaj żadnej pasty ani żadnego termopadu. I teraz zachodzi fundamentalne pytanie, jak to się miało chłodzić? Generalnie, jeżeli o mnie chodzi, ja tutaj zaraz jakiś termopad zastosuję i mam nadzieję, że to nam wystartuje, bo musicie przyznać, że płyta, jak i jej konfiguracja jest mega ciekawa, jeżeli chodzi o retro i mam nadzieję, że będzie wszystko ok i że nam to zadziała. Specjalną troską należałoby też objąć głośniki, bo choć sygnowane logiem Harman Kardon, wyglądają raczej jak śmietnik kontener, więc dajmy im chwilę i zobaczmy, czy da się je jeszcze ogarnąć tak, żeby wyglądały. No i po krótkiej chwili i wyczyszczeniu mam nadzieję, że znów będą dobrze grać. Wyglądają zdecydowanie lepiej. A jak grają i czy grają, to się okaże dopiero, jeżeli się uda odpalić ten kadłubek. No i co, jak widzicie, BIOS samego laptopa również sugeruje, że mamy tutaj do czynienia z Athlonem XP. I tak szczerze powiedziawszy, zaintrygowany tym faktem, że coś takiego w ogóle na sokecie 754 istniało, zacząłem szperać w internecie i okazało się, że faktycznie, jeżeli chodzi o model Athlon XP, był jeden Athlon XP, który został wypuszczony na soket 754 i to był właśnie Athlon XP 3000 o taktowaniu 1600 i pamięci cache drugiego poziomu na poziomie 256 KB. Tak naprawdę od zwykłego Semprona różniło go to, że miał tej pamięci cache drugiego poziomu o raz więcej, 128 versus 256 w tym Athlonie, oraz że miał inne jądro. Natomiast poza tym zasadniczo można by powiedzieć, że jest to taki 32-bitowy Sempron, no ale mimo wszystko wydajniejszy. Więc cóż, spróbujmy postawić ten system do kupy i sprawdźmy, jak się tutaj sprawy mają.
A żeby było już w ogóle fajnie, to ściągnąłem sobie oryginalne recovery do tego konkretnego modelu laptopa, więc przywrócimy sobie dokładnie taki system i dokładnie wszystkie takie drivery, jakie przewidział producent w momencie wypuszczenia tego sprzętu na rynek. Więc cóż, ja w tej chwili zrobię Wam cięcie i widzimy się w momencie, kiedy system będzie już gotowy. Jak widzicie, system się zainstalował i wszystko wychodzi na to, że tutaj śmiga. Jeżeli sobie wejdziemy do menadżera urządzeń, no to zobaczymy, że w zasadzie niczego nam tutaj nie brakuje i wszystko zainstalowało się poprawnie. Ale generalnie to wszystko nie wyglądało tak bajkowo, jakby się mogło wydawać. I tak na dobrą skalę w zasadzie zainstalowałem tutaj wszystko i byłoby pięknie, ładnie, gdyby nie fakt, że mamy tutaj, że może nie mamy, ale miałem tutaj super problem z dźwiękiem. Instalowałem sterowniki, ni cholera, żaden sterownik nie chciał tutaj wystartować. Za każdym jednym razem kod 10 i pomimo tego, że wypróbowałem już chyba wszystko, co tylko możliwe było w całym internecie, kod 10. No w pewnym momencie naprawdę byłem już na takim skraju, że myślałem, że pozbędę się tego kadłuba, eksportując go przez okno balkonowe. Na szczęście odstawiłem, ochłonąłem sobie na 24 godziny, wróciłem do tematu i okazało się, że tak na dobrą skalę, żeby wystartował dźwięk, nie mam zielonego pojęcia, jaka tutaj jest zależność, musi być zamontowany, wbudowany modem, który jest tutaj w tym urządzeniu i dopiero w momencie, jak zamontowałem modem, który pod tą klawiaturą powinien być wpięty, dopiero wtedy bez żadnego problemu wystartował dźwięk i wszystko od tej pory jest pięknie i ładnie. Jeżeli chodzi o parametry tego sprzętu, no to już sobie tutaj obejrzymy i faktycznie tutaj można by się zdziwić, ale to naprawdę jest Athlon XP. Spójrzcie, załączę CPU Z, zobaczcie jak tutaj się prezentuje nasz sprzęt. Generalnie sprzęt jest mega ciekawy, jeżeli chodzi o retro, o takie te fajne zabawy, a zaraz opowiemy sobie dlaczego. Natomiast tym razem, na tą chwilę przyjrzyjmy się, jak tutaj wygląda kwestia samego tego procesora. Jak widzicie, mamy tutaj Athlona XP 3000, mamy tutaj w tej chwili on jest taktowany 800 MHz, ale jest to spowodowane tym, że mamy tutaj speedstep, czyli ten, no może nie speedstep, a cool and quiet, czyli tak naprawdę ten AMD-kowy speedstep. I on dzięki temu pracuje sobie w zakresie od 800 do 1800 MHz w zależności od obciążenia. Czym różni się od Athlona 64? No przede wszystkim tym, że ma mniej pamięci cache drugiego poziomu, jak też tym, że Hypertransport, czyli ta szyna odpowiadająca za komunikację pomiędzy pamięcią, komponentami na płycie głównej, jest na poziomie 600 MHz, gdzie w Athlonie 64 jest na poziomie 800 MHz. No i generalnie brak mu instrukcji x64. Poza tym tak naprawdę jest dokładnie takim samym procesorem, więc no i tutaj wydajnościowo też tragedii być nie powinno. Jeżeli chodzi o sam procesor, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o pamięć, mamy tutaj TwinMOSy 2 razy 256 MB, co daje nam razem 512 MB o taktowaniu 333 MHz, czyli tak naprawdę 166, tutaj w tym przypadku 160 i opóźnieniu CL 2,5. I teraz ktoś by mógł powiedzieć, masz Enforce'a trójkę i dlaczego, jeżeli masz dwie kości, mamy tutaj single channel? Ano dlatego, że pomimo tego, że sam chipset obsługuje dual channel, to procesor już nie. I podejrzewam, że w momencie, gdybyśmy sobie tutaj wymienili na Athlona 64, który dual channel wspiera, no to mielibyśmy tę pamięć w dualu. Czy tak będzie? Może zrobię kolejny film, na którym sobie takie tematy sprawdzimy. Natomiast na razie mamy tutaj tyle ciekawych tematów, że myślę, że mogłoby się już tutaj nie zmieścić.
I trwałoby to zbyt długo, gdybyśmy jeszcze tutaj próbowali robić kolejne upgrade'y. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, mamy tutaj Nvidia GeForce 4 Go 420, która ma 32 MB, a jej konkretną specyfikację przyjrzymy sobie tutaj w GPU Z. Już sobie odpalimy i zobaczymy, co to tutaj jest warte. A jeżeli chodzi o samą kartę, jest ona zbudowana w oparciu o chip NV17 w wersji mobilnej, ma 2 potoki, 2 piksele, nie ma vertexów, jest zgodna z DirectX 7.0 i przepustowość pamięci to 64 bity. Sama pamięć jest pamięcią DDR, jak wcześniej wspomniałem, jest to DDR 3,3 nanosekundy opóźnienia, czyli jak na tamten okres dość szybka pamięć, jeżeli chodzi o dostęp. I mamy tutaj GPU clock 250 MHz i pamięć 250 razy 2, bo DDR, Double Data Rate, czyli mamy tutaj 250 MHz procka i 500 pamięć. Ale nie są to ustawienia fabryczne, są to ustawienia już po delikatnym overclockingu, ponieważ wczoraj wieczorem bardzo mocno bawiłem się tutaj samymi ustawieniami i możliwościami ewentualnego przyspieszenia tego sprzętu i na ten moment udało mi się dojść do takich mniej więcej rezultatów. Oryginalne tutaj parametry tej karty graficznej to 189 MHz na rdzeniu i 200, czyli 400 MHz na pamięciach. Więc wydaje mi się, że całkiem fajnie tutaj się udało to ogarnąć. No i generalnie, jeżeli chodzi o wydajność, to można się bardzo pozytywnie zaskoczyć, ponieważ spójrzcie, tak wygląda wydajność na standardowych ustawieniach. Jak widzicie, jest nie najgorzej, ale zobaczcie, tak wygląda wydajność po overclockingu. Generalnie, gdyby się temu przyjrzeć i zacząć liczyć, to można by śmiało dojść do wniosku, że uzyskaliśmy 30% wydajności więcej. Więc no, generalnie słuchajcie, no wow, no powiedzcie mi, w jakim nowym sprzęcie jesteście w stanie wycisnąć 30% więcej. Dziś w zasadzie wszystkie sprzęty są już tak wyżyłowane, że nie bardzo da się coś więcej, a raczej jest skłonność ku temu, żeby robić mniej, żeby oszczędzać, żeby te temperatury były jak najniższe. Natomiast tutaj, hej, walczymy, nie? Piekła nie ma. Lecimy z tematem no i jest tak jak jest, jak widzicie na załączonym obrazku. Spróbuję się jeszcze tym troszkę pobawić, ale to może już zostawię jako materiał na kolejny film, ponieważ ten już i tak bardzo długo trwa, a jeszcze kilka ciekawostek tutaj przed nami. Co się tyczy karty graficznej, mniej więcej już sobie tutaj obgadaliśmy, natomiast jest tutaj NForce 3. Co za tym idzie, mamy tutaj bardzo fajną opcję, a mianowicie możemy sobie wgrać oprogramowanie Entune i kurde, możemy sobie wziąć i podkręcić ten procesor. Możemy sobie podkręcić procesor, możemy sobie podkręcić pamięć RAM i to bezpośrednio w systemie Windows, co jest naprawdę super sprawą. Na start ja już tutaj mniej więcej mam takie ustawione parametry, gdzie wiem, że to jest w miarę stabilne i nie jest jakoś szałowo mega podkręcone i podkręcając sobie tutaj FSB do poziomu 200 MHz do 225 MHz otrzymujemy tutaj procesor, który zamiast 1600 ma taktowanie 1800, czyli tak naprawdę ma taktowanie Athlona 6430, którym testowaliśmy ostatnio w Acerze. No i generalnie sam Hypertransport z 600 wskakuje nam na 675 MHz, no i pamięć z 333 MHz na 373 MHz. Generalnie, jeżeli chodzi o AGP, to sama szyna również podkręca się z 66 na 75 MHz, ale zauważyłem dość takie niefajne glicze, jeżeli chodzi o samą szynę tutaj AGP, dlatego też wracam z powrotem na 66 MHz. Słuchajcie, co jest fajne? To fajne jest to, że mamy tutaj bardzo dużo opcji, gdzie możemy tutaj naprawdę sobie fajnie pobawić. Ja jeszcze nie miałem czasu, żeby za mocno tutaj przysiedzieć i wycisnąć z tego sprzętu tyle, ile się da. Natomiast spójrzcie, mamy tutaj dostęp do timingów pamięci, mamy tutaj dostęp do taktowania pamięci, mamy tutaj możliwość wpływania na mnożnik samego Hypertransport, żeby na przykład mocniej podkręcić procesor, nie żyłując jednocześnie szyny. Naprawdę mamy tutaj dużo fajnych
tematów, którymi możemy sobie zarządzać, a dodatkowo to wszystko przekłada się 1:1 w trybie rzeczywistym, w czasie rzeczywistym na to, co widzimy później w samym sprzęcie. Bo jeżeli sobie wejdziemy teraz z powrotem w CPU-Z, jak widzicie, mamy magistralę systemową nie 200, a 225 MHz, a Hypertransport nie 600, a 675 MHz. Co za tym idzie, tak jak mówię, w czasie rzeczywistym mamy to tutaj pod samym systemem ładowane do przodu, co uważam jest bardzo, bardzo fajną rzeczą. Kolejną rzeczą, która tutaj jest bardzo, bardzo fajna, jest dźwięk. Słuchajcie, oddalimy sobie troszkę, może żeby bardziej to spektrum usłyszeć. No i słuchajcie, tutaj generalnie mamy troszkę emulowany, ale jednak syntezator MIDI. I spójrzcie, jak całkiem sympatycznie brzmi tutaj Canyon. Jak słyszycie, jeżeli chodzi o dźwięk, o syntezację, no jest też dobrze. Co za tym idzie? Mamy tutaj naprawdę bardzo fajny kadłub z potencjałem. Jeżeli chodzi o przyszłe możliwe mody, no to z tyłu głowy gdzieś mam plan, żeby spróbować tutaj wrzucić Atlona 64 na pochybel, a co, niech się dzieje co chce. Prócz tego, no kurde, mamy tutaj Enforce'a 3, GeForce'a 4, no aż kusi, żeby spróbować zainstalować Windows 98, więc być może kolejny film, który będzie dedykowany temu sprzętowi, ja nie wiem, poprawcie mnie w razie czego w komentarzach, no to będzie właśnie dotyczył modyfikacji oraz instalacji Windowsa 98 w laptopie opartym o chipset Enforce 3. Jeżeli chodzi o gry, no to jaka wydajność, takie gry. Mniej więcej jesteście sobie w stanie wyobrazić, w co tutaj możecie zagrać. No, w zasadzie szczerze Wam powiem, że pomimo tego, że Radeon 9600 z poprzedniego filmu był 100% szybszy od tego GeForce'a, no to tak naprawdę zagramy mniej więcej w ten sam przedział growy, ze względu na to, że tamten Radeon, jeżeli chodzi o gry z DirectX 9, nie radzi sobie jakoś najlepiej, a ze wszystkimi grami z DirectX 8.1 w dół oba radzą sobie całkiem dobrze. Więc generalnie tak, jest to fajny sprzęt do retro i śmiało mogę taki setup polecić. A z tego miejsca zapraszam Was do podsumowania. No i słuchajcie, co ja mogę rzec? Mogę jedynie rzec, że jest to kawał porządnego sprzętu, który jest całkiem ciekawy. Jeden z bardziej ciekawych tak naprawdę laptopów tamtej ery. Mamy tutaj laptop wypuszczony w roku 2002. Mamy tutaj Atlona XP, mamy tutaj GeForce'a 4, mamy tutaj fajną kartę dźwiękową, pomimo tego, że to AC97 to ma przyzwoity syntezator MIDI, a do tego mamy jeszcze głośniki sygnowane logiem Harman Kardon, które naprawdę całkiem przyjemnie grają i ten dźwięk jest taki głęboki i soczysty. Jeżeli chodzi o całość konstrukcji, uważam, że jest zrobiona dość dobrze. Kultura pracy tego laptopa jest całkiem w porządku. Zresztą, jak widzicie, mamy tutaj w tej chwili puszczonego Quake'a ze wszystkimi fajerwerkami i modami. No i wentylator jakoś specjalnie nie wyje. Co za tym idzie, no wydaje mi się, że jest całkiem fajnie i całkiem sympatycznie. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz dość nieoczywista, a dość może istotna dla niektórych malkontentów, a mianowicie
Na pierwszy strzał, jak ja wypakowałem ten laptop z pudełka od Piotra, pomyślałem sobie, kurde, fajny, ale szkoda, że w panoramie. I takie wrażenie można odnieść ze względu na jego budowę, która jest bardziej horyzontalna jak wertykalna. Co za tym idzie, w głowie gdzieś się samo z siebie układa, że mamy tutaj do czynienia z panoramą, a tymczasem nic bardziej mylnego. Te laptopy, owszem, wychodziły w panoramie i dużo, jak nie większość, miała matrycę 16:10, natomiast nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy też nie, ja dopiero w momencie, kiedy zainstalowałem sterowniki do karty graficznej i ustawiłem rozdzielczość, dopiero do mnie dotarło, jak bardzo się do tej pory myliłem. Mamy tutaj do czynienia z matrycą zwykłą 4:3 z rozdzielczością XGA, więc no, dodatkowy props, dodatkowe wow. Mamy tutaj naprawdę fajny więc retro setup i myślę, że wrócimy sobie jeszcze z tym laptopem w filmie z jakimś Windowsem 98 oraz może próbą upgrade'u samego procesora do Athlona 64, no bo skoro tutaj mamy ten sam socket, jeżeli BIOS pozwoli, dlaczego nie? A nuż się uda. No i cóż, na ten moment z mojej strony to tyle. Jeżeli filmik się podobał, zostaw łapę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, zostaw łapę w dół. Natomiast jeżeli ten content do Ciebie trafia, myślę, że śmiało możesz rozważyć subskrypcję, ponieważ właśnie takie filmy i coraz więcej tego typu retro filmów z retro sprzętem będzie trafiać na ten kanał. A na koniec zobaczcie sobie jeszcze, jak wyszła klapa tego laptopa. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mnie się podoba. No i tyle. Z mojej strony dzięki. Cześć.